Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jakiś czas temu mieliście informację o tym, że będziemy mieli już niedługo nowych dowódców kawalerii, udostępnionych jak oni wyglądają. Już przeglądaliście tych kawalerzystów w internecie, bo były informacje, że ci nowa kawaleria to jest fake, że to nie jest prawdziwa nowa kawaleria. Ja już gdzieś 1,5 tygodnia temu, 2 tygodnie temu wiedziałem, że ta nowa kawaleria będzie. I ona wygląda tak. To akurat macie w gorszej jakości, tak pokazane wam to, wybaczcie, ale trochę oddalę. To jest nowa kawaleria do garnizonu i do Openfieldu. Nie powiem wam w tym momencie, który jest do którego, bo nie mam bladego pojęcia. Filmik, który teraz dla was nagrywam, wychodzi w piątek, wtedy kiedy będę miał livestream związany z KVK. A w sobotę rano poznamy ogólnie dowódców w całości. Nie wiem, czy już będą pokazane talenty i umiejętności, czy same talenty, ale już będziemy mniej więcej wiedzieć, jak oni wyglądają. Końcem listopada mają niby ci dowódcy już się pojawić w grze, lub też umiejętności się gdzieś tam powinny pojawiać, lub może trochę wcześniej. Ciężko jest tak dogadać, no bo tam niby ogłosili, że końcem listopada, no ale nie powiedzieli, czy to będzie reverse związany z umiejętnościami, czy to będzie już będą dostępni nowi dowódcy. No ja bym się cieszył, bo to byłoby przed KVK. Sam bym mógł wtedy wam powiedzieć, czy warto iść w tego dowódcę nowego. Na moje oko to będzie garnizon ten, a to będzie nowy open combo. I ja obstawiam, że to będzie single target, to będzie coś, co zablokuje, w sensie zablokuje, będzie lepsze od HUO i będzie miało bardzo mocne uderzenie, single target, chyba że jeżeli pokusiliby się na AOE, to 3 targety maksymalnie dla kawalerii. No i w tym momencie wygląda to naprawdę ładnie dla kawalerii. Czy to będzie zmiana też związana z totalnie z formacji z Klina na delty i jak to dwie kawalerie będzie totalnie musiał się przejść na deltę, przepraszam, nie wiem, czy tak ogólnie będzie, bo takie rzeczy mi też nieraz ludzie zadajecie pytania, ja wam od razu to, co wam tutaj też jakby tak odpowiadam i zadaję pytania, to jest właśnie z tych, co wy do mnie nieraz piszecie w grze. I tu jest ciężki temat pod tym względem, czy tak będzie, czy też nie. Zresztą tak jak widzicie, tutaj to wypłynęło na filmiku w Chinach. Tutaj właśnie był pokazany chyba, tutaj akurat nie wiem jaki był dowódca ten po lewej stronie. Może to był właśnie ten tutaj pan powiedzmy do garnizonu. Niektórzy mówią, że to jest Pelagiusz Prime. No tak trochę wygląda. Zaraz to zresztą porównamy. Tu akurat na filmiku to wypłynęło. No i tutaj też na tym filmiku przy ogłoszeniu Troi w Chinach, więc wypłynęło troszeczkę tego. Zobaczmy, czy ten pan wygląda jak Pelagiusz. Kurde, no trochę podobny do Pelagiusza. No ale tu akurat na Pelagiusz wygląda z tym nosem takim przepitym, nie? Więc ciężko powiedzieć. No i teraz możemy pogdybać, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o kawalerię, no bo jak dobrze wiecie, po ostatnim filmiku Achilles już tutaj u mnie jest, robi muckę w Openie, to na pewno. Jeżeli ktoś gra na jeden marsz, no to wstrzymuje się aż do tego, jak się nie ogłosi nam nowy dowódca kawalerii. Ten jakby tak, nie jakby taki dodatkowy, tak wyszedł nam Ragnar, Achilles i Hektor, tylko normalnie z cyklu, jacy to dowódcy będą. Ale już teraz wiemy, że na przykład pan Achilles bardzo dobrze z Subotajem na rally się zgrywa, czyli Subotaj Achilles jest naprawdę fajnym zestawieniem, więc jeżeli ktoś robi rally i myśli o Subotaju z Achillesem, to wiem, że to jest dobre rozwiązanie. Od razu wam o tym nie wiem, jak to wygląda z Attylą, bo Attyla, no ja tutaj mam w trakcie jakby tak robienia, też tam muszę od główki odebrać ze skrzynki suwerenów, więc zobaczymy, czy mi się uda na KVK go skończyć. Możliwe, bo za niedługo się mobilizacja sojuszu zbliża, chociaż ja bym to wolał wpakować w Subotaja i tam mieć takiego jakiegoś, wiecie, rally kawalerii w pogotowie, jakby trzeba było coś tam rzeczywiście. Nie mam super giru, ale mam fajną deltę do takiego rally, więc może to by fajnie współgrało.
Ale też zobaczymy, jaki będzie ten nowy dowódca, czy on też fajnie będzie zgrywał się na przykład do rally, nie? Z Openfieldu, no bo, ale też mamy, wiadomo, garnizon, który mi się zdaje, że będzie takim counter garnizonem pod łuki Ashura, więc to też jest taki dodatkowy impuls tego, gdzie trzeba pomyśleć, co tu będzie. No, ja obstawiam, że talenty będą kawaleria wszechstronna i combo na tym nowym dowódcy do Openfieldu. Oczywiście nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak, tutaj mamy Eleonora. Eleonora była ostatnim dowódcą garnizonu kawalerii, gdzie średnio to wyglądało. Przed Eleonorą był Janek Ziśka, który jest tutaj. Więc to były takie ostatnie dość w miarę dobre garnizony. Chociaż Eleonora jak wyszła z Belizariuszem, to chyba to wtedy kawaleria naprawdę... Dawno nie widziałem, że kawaleria została tak pokrzywdzona, jeżeli chodzi o wyjście nowego dowódcę. Chociaż tam Eleonorka na przełęczach lub też na arkach Ozyrysa się dobrze spisywała. Czy będzie zmierzch Huo i Joanny? To jest rzecz, która jest dość często zadawana przez was. Kurde, wszystko zależy od tego dowódcy, nie? Tego jednego Openfieldu dowódcy kawalerii, który będzie w grudniu, nie? Wszystko od tego zależy, naprawdę. Mówię to wam teraz szczerze. Joanka będzie dalej grywalna. Joankę nawet jak tam będą na Ligę Ozyrysa wrzucać dalej, ona gdzieś tam będzie grywalna do Openu. Jeżeli ktoś gra na 3 kawalerie, bo są ludzie, którzy mają 6-7 marszy i grają na 3 kawalerie, to Joanka będzie dalej grywalna z Huo. Oczywiście, że tak. Bez dwóch zdań. Joanka to jest bardzo dobry dowódca, on tam się będzie wpisywał Liga Ozyrysa jako zadaniowiec. Zresztą widziałem ją gdzieś tam z Belizariuszem i też na lidze sobie bardzo fajnie działa. Oczywiście mówimy o Belizariuszu Prime. Ale no Nevski to już będzie taki chyba totalny bench. To już mi się zdaje, że Nevski pójdzie na ławkę. Ten William też już chyba, nawet po tym buście z muzeum też chyba gdzieś go usadzą. No chyba, że Nevskiemu dadzą jakiś tam super muzeum buff. A na to się ponoć zanosi. William fajnie z Arturem latał, no ale ja wiadomo, wolałem go z Filipem. No chyba, że tutaj nagle mi się coś zmieni, że jednak długo z Filipem i Artur William będę latał i nowy dowódca z Achillesem. Też tak może być. I wtedy będą 2 delty, a Filip będzie z długo latał, bo na przykład, nie wiem, będzie to dawało lepiej dla Openu, dla moich marszy też i lepszy boost niż Herman. Herman ostatnio tak mi się wydaje, że u łucznikach tak poszedł w taką niełaskę. No ale to już mi się zdaje, że łucznicy powinni się wypowiedzieć na ten temat. Mnie najbardziej ciekawi, jak tam Attila z Subotajem, z nowym dowódcą kawalerii sobie będą z Openfieldu dawać radę, no i jak to będzie tak na walka KVK z Achillesem, bo po arce wiemy, że Achilles z Subotaj naprawdę fajnie sobie zgrywa. Nie widziałem, tak mówię, nie widziałem jeszcze Attyli z Achillesem, bo jest taka opcja, że Attila z Achillesem też tam dadzą sobie radę, nie? Jako rally. No ale czekamy tylko na informacje, czekamy na tych, co tam testują. Mają troszeczkę, no nie oszukujmy się, większą wiedzę niż na przykład ja, na pewno. I będą mogli wam też tutaj przedstawić to, jeżeli chodzi o rally, w lepszym świetle niż ja to w tym momencie wam pokazałem. Słuchajcie, najważniejsze teraz przy dowódcach tego typu jest to, żeby przeanalizować to spokojnie, co my potrzebujemy, jaki mamy gear, żeby nie wywalać nie wiadomo jak dużo tam tych główek, żeby zachować je, bo w tym momencie będzie nowa piechota, to będzie raczej smite damage, więc to będzie też to jakby jakieś zmiany w piechocie. Może być tak, że Ragnar ze Scipio to już będzie totalny bench i będzie trzeba go gdzieś rzucić. Już słyszę, że Ragnar z Scipio bardzo mało ludzi gra, bo latają na zestawienie Baiku z Williamem Wallace'em, a Liucze lata z Alexem, więc ludzie dalej grają Guan Scipio, no chociaż wiecie, dopóki Guan Scipio nie jest dotykany, to fajnie to wygląda na raportach, ale no jak widzę, jak Guana widzę, to ja wiem, że jak w niego się wjadę, to mi zejdzie zaraz, bo jest bardzo, bardzo jak to się mówi, łamliwy i naprawdę to widać. Zresztą tak samo jest, jak widzicie pewnie Xiangyu w Openie u kawalerii, też w niego wjeżdżacie, więc kurde, no jest parę takich tematów, które trzeba przemyśleć przy wydawaniu tych główek na tę nową kawalerię i też musicie przeanalizować, czy wam się opłaca, czy na przykład będziecie w pewnym momencie skłonni do tego, żeby przerzucić na przykład cały clean na deltę, czyli zrobić klasycznego swapa formacji, a jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to tu wam od razu pokażę, że na przykład mam Huo i chcielibyśmy tutaj jakoś to zamienić. No to tutaj na przykład łowcę byśmy chcieli na deltę zmienić, nie?
no to jest 10 tych kamieni przemiany. No, legendarne akurat dużo kosztują. Więc to trzeba o tym pamiętać, że w tym momencie też będziemy to swapować, nie? Jeżeli wyjdzie tak, że ta meta jest naprawdę niezła w takim zestawieniu. Słuchajcie, mi się wydaje, że w odcinku o nowej kawalerii, która się pojawia jutro, no bo odcinek, tak jak mówiłem, ten co wam nagrywam, wychodzi w piątek, więc jutro, czyli w sobotę, no będziecie już mieli dostęp do jakiejkolwiek informacji o nowej kawie, no i wtedy zaczniemy się zastanawiać, co dalej, nie? Tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie tutaj mój kanał, lajkujecie, nie zostawiliście mnie ostatnio, jak mi nie było, pisaliśmy, przez cały czas ludzie się dopytywali, dlaczego nie ma odcinków, bo to nie tylko Hanzo, tak, nie tylko Hanzo się o to w ostatnim czasie pytał, ale inni też się pytali, no i mówię, no czasem taka przerwa też wypada, zresztą widzicie, nie było jakiegoś tam dużego kontentu, że teraz kontent się pomalutku zbliża, więc tych filmików mam nadzieję, że będzie więcej. Trzymajcie się, do zobaczyska. Hejo.